Gecko, znowu Gecko. Wpadłem tutaj prosto po robocie na trening i na test w jednym, bo wprowadzam pewne zmiany treningowe, ale chcę też zobaczyć jakiś progres. A wszystko przez to, że byliśmy ostatnio w Dolomitach i tam wstawiałem się do pewnej drogi. Zresztą sami zobaczcie. Przełęcz Falzarego 2117. Z jednej strony lato, z drugiej jeszcze zima. No powiem wam, że tym razem miejscówkę trafiliśmy. Pierwsza klasa z petarda, zobaczcie, Civetta. No jest po prostu genialnie. Jest ciepło, 20 stopni, teraz już chyba z 18, ale jest naprawdę ciepło. W ogóle nie ma ludzi. Tylko my i kot. I to jest co, taki domek cały w cenie, nie? No. Całe piętro jakby dla nas, nie? No, a z okna taki widok prosto na jeziorko. Słuchajcie, jest tu wszystko. Piękny widok, jezioro, góry, przyroda, cisza, spokój, idealna pogoda. Ale czego brakuje do pełni szczęścia? Kitek! Jaskinia nazywa się Tomorrow Worlds, a ja spróbuję w końcu poprowadzić jakąś dziewiątkę. Będziemy tutaj przez 5 dni, 4 dni wspinania, 1 dzień restu. Jedna z moich dróg biegnie tutaj tuż nade mną. Droga, do której planowałem się przestawiać, nazywa się Real Steel i wycenę ma D9. Jak widać, jest już dość mocno przewieszona. Drogi o takiej przewieszce jeszcze w trekkingu nigdy nie robiłem. Jest pięknie, jest pusto. Zaczynamy zabawę. Darek ma tam swój projekt, oczywiście nadludzko ciężki, pewnie jakieś kosmiczne trudności. Problem w tym, że teraz te sople lecą nam na głowę, się roztapiają. Żeby sprawdzić, czy w ogóle jest szansa poprowadzić jakąś tam nową drogę lub połączyć dotychczas istniejące drogi, Łysy musiał od nowa patentować wszystkie ruchy i wpinka za wpinką przypominać sobie wszystkie chwyty, stopnie, a tymczasem pogoda płatała figle i ze słonecznej zmieniła nam się w śnieżycę. Śnieg dolatuje już nawet tutaj. Także jak widzicie, wyzwania mamy spore, zwłaszcza w tej pogodzie. Pogoda jak cieka późna w kratkę taka. Naprawdę dzisiaj mocno zmarzliśmy. Nie byliśmy przygotowani na taką zawieruchę. Łysy w dachu mocno zmarzł. Ja zresztą też, jak tam stałem. Moja droga jest też początkiem innych, trudniejszych wariantów, które robił też już kiedyś Łysy, więc mam okazję podejrzeć, jak Łysy do tego się przystawiał i jak pokonywał te trudności, z którymi ja się muszę teraz zmierzyć. Po kilku dniach i nieprzespanej nocy, po jakimś zatruciu pokarmowym, postanowiłem przymierzyć się, spróbować poprowadzić w ciągu. W trakcie mijających dni patentowałem sobie drogę, ruch po ruchu. Starałem się zapamiętać wszystkie sekwencje. Po bloku byłem w stanie wykonać praktycznie każdy ruch, każde sięgnięcie. Ale żeby poprowadzić to w ciągu, to jeszcze nie na moje siły, zwłaszcza, że rano czułem się fatalnie. Już od samego startu zaczyna się przewieszka i dosyć długie sięgnięcia. Ale jeszcze jest tam sporo dobrych stopni i można ładnie stać na nogach.
Dziury naprawdę spoko, choć przy tak długich ruchach jest tendencja, żeby przekrzywiać dziabę i raz mi ta dziaba wyjechała. Ale generalnie trzymając dobrą technikę, to są to naprawdę dość dobre dziury. Po lekkim przewieszeniu dochodzi się do takiego okapiku, gdzie sięgnięcia są już naprawdę dalekie, jak dla mnie przynajmniej. Jednak dużo więcej już przechodzi tej siły na ręce, ponieważ nogi już lądują czasem w powietrzu, trzeba je wstawiać gdzieś wyżej. No i wiadomo, te rakobuty stawia się wtedy nie po to, żeby odciążać ręce, tylko po to, żeby być w stanie jakoś odepchnąć się od tej skały i sięgać daleko. Więc ten mały okapik naprawdę daje mi mocno popalić. I jest to tak naprawdę pierwsza w moim życiu wspinaczka, taka w skałach, w górach, gdzie podczas wspinania nogi mam wyżej od głowy. Tam trzeba mieć naprawdę już taki spory zapas. No niby tylko kilka ruchów, ale trzeba mieć to naprawdę dobrze opatentowane. Ostatniego dnia też się dosyć ochłodziło i czuć było, że te ręce marzną. Pewnie jak byłoby cieplej, komfort byłby znacznie lepszy. No i właśnie ta przewiecha sprawiała mi najwięcej trudności i tutaj przeważnie już puchłem. Blok. Tą piętą jest tu spoko. Lepiej mi to wychodzi niż gdzieś tam jak udało. A tamten pierwszy ekspres chyba to jakiś długi trzeba dać. Tak naprawdę to dwa najgorsze ruchy są na końcu, zaraz tu po tym okapie, czyli wyjście w taki lekki spionowany teren. Trzeba się dobrze ustawić i ładnie odepchnąć nogami. No i ostatni ruch też jest już dosyć wymagający. Taka nieduża dziurka, której długo szukałem. I wpinka z tego ostatniego ruchu na sam koniec drogi też jest z takimi trochę nogami w powietrzu. Więc żeby zrobić tą ostatnią wpinkę, no trzeba mieć tam zapas. Ale za to na koniec, na pocieszenie, żeby dodać sobie trochę endorfin, postanowiłem skorzystać z gotowej poręczówki i zrobić sobie mega huśtawkę. Nie no, musisz spróbować. O kurwa. Hamulec. Zahaczyło. Więc jak widzieliście, droga naprawdę trudna, jeszcze powyżej moich możliwości. Generalnie ruchy udało mi się wszystkie zrobić, natomiast jeszcze ich nie połączę. Więc wygląda na to, że jakby siły wystarczającej mam na te ruchy, ale nie ma tej wytrzymałości i jednak czuję, że jak zawisam na jednej dziabie, to tej siły troszeczkę mało jest w rękach, tej wytrzymałości, żeby potem zrestować na jakichś większych przewieszeniach, więc po prostu trzeba cisnąć. Standardowo zrobimy rozgrzeweczkę. Sprawdzę też ilość moich podciągnięć max pull-up.
14, 15, 16, 17, 18, 19, chyba był pełny. 20. Sprawdzimy na filmie, czy na pewno wyszło. Wydaje mi się, że wyszła ta 20. Jest dobrze. Udało się utrzymać ten poziom. Może z minimalnym progresem, ale lekko nie jest. Lekko nie jest. Chyba przytyłem z kilogram ostatnio. I tak naprawdę prawdziwe wspinanie jest tutaj. Właśnie się o tym przekonałem na ostatnim wyjeździe. Kiedy rzeczywiście do nogi są już bardzo wysoko. Czasem ledwo co trzymają się ściany, wszystko idzie na ręce. Więc tutaj, robiąc dachy, nie dotykam ściany. Postaram się zrobić przynajmniej jeden w jedną, drugi w drugą. No i tutaj się okazuje dopiero, jak mocne są te łapy. No i tu jest prawdziwy trening. Tu jest chyba taki ruch. O kurwa, jakie to trudne. Ua. I za każdym razem trzeba przechodzić nogami w suficie na drugą stronę. Coś źle teraz zrobiłem. Skucha. Ale po sięgnięciu dziabą w takiej pozycji, żeby na niej zawisnąć i zmienić, to ja muszę nogi przerzucić w drugą stronę, żeby w odpowiednim kierunku ciągnąć tą działę. Więc dużo chodzenia w tom i z powrotem. Jeszcze nie mam tego rytmu tutaj takiego, bo to jest też ważne, żeby jakiś taki rytm złapać, już się nie zastanawiać nad ruchami tutaj, tylko po prostu łoić. No ale wszystko z czasem jest na pewno lepiej niż ostatnio. Rozkminię sobie ruchy i spróbuję zrobić tutaj cały dach. Myślę, że bez problemu raczej zrobię, ale jednak jest to trudne. Wyrywa tą rękę, wisimy na jednej dziabie. To nie jest spinanie w pionie. W pionie nie ma porównania. Kilka przystawek i ręce już do wymiany, więc jest nad czym pracować. Oczywiście moja droga nie jest aż tak dramatyczna jak tutaj, ale jest dłuższa. No i muszę mieć ten zapas, plus jeszcze na wpinki. Są tam jeszcze też długie sięgnięcia, więc no muszę katować taki dach. Zwisy na jednej ręce, zwisy z obciążeniem, pociągnięcia z obciążeniem. Także na dzisiaj trening kończę. Jest też bardzo gorąco. Niby maj jeszcze się nie skończył, a już naprawdę duszno się zrobiło. Te treningi są coraz trudniejsze, tym bardziej, że pot dostaje się do rąk i ślizgają się te dziaby, ale nie ma co marudzić. Myślę, że jakiś taki mały progres jest. Fajnie, że jesteście razem ze mną. Mogę z Wami się podzielić tą moją właśnie przygodą, tego co się teraz uczę cały czas na samym sobie.
Mam nadzieję, że Wam też to się przyda. Może niektórzy z Was drytulują, a jeżeli nie drytulujecie, to pewnie wspinacie się klasycznie, więc może to też będzie jakaś dla Was inspiracja. Mam nadzieję, że tak. Tymczasem ja sam siebie muszę inspirować. I co ważne, jednym z kroków właśnie jest trzymanie diety. Próbuję, coraz lepiej mi to wychodzi. Staram się jeść takie pełnowartościowe produkty, więc robię siłę i postaram się właśnie, trzymając michę, troszeczkę zredukować tą swoją masę, która mnie ostatnio trochę ciąży. No i jakbym zrzucił za 2 kg, to byłoby fajnie. Naprawdę myślę, że czułbym te 2 kg. W tym odcinku to wszystko. Widzimy się w następnym. Cześć!